Jak poradzić sobie w czasie kryzysu? W najnowszym odcinku audycji Unia to się opłaca odwiedzamy grupę Merlin, agencję reklamową, która dzięki unijnemu programowi REACT-EU nie tylko przetrwała trudny czas pandemii, ale także zainwestowała w nowoczesny sprzęt i zwiększyła swoją konkurencyjność gospodarczą na rynku. Z ekspertem odcinka Barbarą Bąkowską, prezesem Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, porozmawiamy natomiast o tym, z jakich instrumentów wsparcia mogą korzystać lokalni przedsiębiorcy. Unia Europejska na bieżąco monitoruje sytuację klimatyczną, gospodarczą czy polityczną na świecie. Dzięki elastycznemu podejściu i dodatkowym środkom unijnym państwa członkowskie mogą skutecznie reagować na kryzysy takie jak pandemia, powódź czy wojna. W czasie pandemii COVID-19 w roku 2020 uruchomiono specjalny program unijny REACT-EU. Jego celem było nie tylko przetrwanie, ale także budowanie odporności i konkurencyjności gospodarczej. Dzięki tym środkom tysiące polskich firm, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, mogły utrzymać miejsca pracy i dostosować się do nowej rzeczywistości. Jedną z takich firm jest grupa Merlin, agencja reklamowa zatrudniająca 10 pracowników. Zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej zamiast jednego zlecenia za 1 000 000 złotych zrobić 1000 zleceń, każde po 1000 złotych i mieć z tego 1000 zadowolonych klientów, bo to tak naprawdę oni stanowią kapitał i fundament naszej firmy. Dzięki nim rozwijamy technologię na co dzień, zmieniamy nasze produkty, dostosowując je do ich potrzeb. I również dzięki nim bardzo często, znaczy może nie często, ale już parę razy, kiedy mieliśmy trudniejsze okresy w gospodarce, udało nam się je przetrwać z powodzeniem. Dzięki dofinansowaniu z programu REACT-EU grupa Merlin mogła zainwestować w nowoczesny sprzęt dostosowany do rosnących wymagań rynku reklamowego, ogólnopolskiego czy europejskiego. To wsparcie nie tylko pomogło przetrwać firmie w czasie największych zawirowań gospodarczych, ale przede wszystkim umożliwiło jej rozwój. Po tym takim najtrudniejszym okresie pandemicznym takim projektem na pewno było dofinansowanie na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w naszej firmie i wdrożenie zmian w procesach produkcji mających na celu budowanie odporności na przyszłe kryzysy. Całkowita wartość tego projektu wyniosła 500 000 złotych netto, z czego dofinansowanie to było niespełna 400 000 złotych również netto. Maszyny, które udało nam się zakupić dzięki realizacji tego projektu, pozwoliły nam na wprowadzenie zupełnie nowych technologii w firmie, a te z kolei usprawniły wiele procesów na produkcji, część z nich nawet zautomatyzowały. Przede wszystkim udało nam się wymienić stary, wysłużony ploter solwentowy, zastąpić go nowoczesną, ekologiczną technologią druku UV-żel. I główną zaletą jest to, że wydruki, które uzyskujemy w tej technologii, są praktycznie gotowe do użycia od razu po wyjęciu z maszyny. Z pominięciem całkowicie czasu schnięcia i konieczności ich laminowania, co w przypadku niektórych materiałów pozwala zaoszczędzić całkowity czas na produkcji nawet o 72 godziny. To jedna maszyna, natomiast kolejna, która znacząco wpłynęła na rozwój w naszej działalności, to w pełni zautomatyzowane 3-osiowe centrum obróbcze, dzięki któremu mamy możliwość już teraz samodzielnie wykonywać produkty i półprodukty o najbardziej skomplikowanych kształtach w sztywnych materiałach, takich jak plexi, PVC, płyty kompozytowe, płyty meblowe, sklejka, lite drewno, a nawet aluminium czy stal. Dzięki realizacji tego projektu, można powiedzieć, dokonaliśmy sporego skoku technologicznego, bez którego pewnie znacznie dłużej byśmy się podnosili po ciosach, które zafundowała nam pandemia.
Program REACT-EU to jeden z wielu przykładów, jak Unia Europejska pomaga państwom członkowskim wychodzić z kryzysów. Dziś, gdy mierzymy się z nowymi wyzwaniami, Polska korzysta m.in. z ogromnych środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki funduszom w wysokości 60 miliardów euro, czyli prawie 268 miliardów złotych, nasz kraj może inwestować w przyszłość, w innowacje, młodych przedsiębiorców czy nowe miejsca pracy. Celem Funduszu Polityki Spójności jest zmniejszanie różnic w rozwoju między regionami Unii Europejskiej. Te różnice są jednak widoczne na poziomie kraju, a nawet regionu. O tym, jak te różnice zmniejszać oraz jakimi instrumentami wspierać lokalnych przedsiębiorców, porozmawiam z panią Barbarą Bąkowską, prezesem Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, państwa stowarzyszenie jest organizacją z otoczenia biznesu, które działa już od 1994 roku. Dla kogo państwo funkcjonujecie? Kto może do państwa przyjść i co otrzymać? Nasza organizacja powstała wtedy, kiedy w Polsce rodziła się gospodarka wolnorynkowa i my powstaliśmy przy pomocy takiego programu Banku Światowego, który miał utworzyć instytucje pomagające przedsiębiorcom w tworzeniu firm. Wtedy to było naprawdę trudne, 93-4 rok, ludzie niewiele o tym wiedzieli. No, działamy już ponad 30 lat i wyspecjalizowaliśmy się przez te lata, bo to, że my jesteśmy, nie znaczy, że dostajemy pieniądze. My musimy startować w konkursach, w przetargach. No, to jest kolejna edycja środków unijnych, w której funkcjonujemy w dwóch obszarach. Jeden obszar to są pożyczki dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność, dla firm, które funkcjonują na terenie Warmii i Mazur, a czasami innych województw, zależy jaka to jest paczka pieniędzy i jaki to jest instrument. I funkcjonujemy też w usługach rozwojowych, opartych o bazę usług rozwojowych. To są refundacje szkoleń dla przedsiębiorców, ale też od tego okresu programowania dla osób indywidualnych. Więc każdy, kto myśli o otwarciu działalności gospodarczej, powinien skierować do nas swoje kroki. Państwa stowarzyszenie tak naprawdę z bardzo dużej ilości programów korzysta, realizowanych z Funduszu Polityki Spójności i ogólnie funduszów europejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i województw ościennych. Z jakich konkretnie programów może skorzystać przedsiębiorca, który do państwa się uda? Mamy obecnie 7 linii pożyczkowych skierowanych do przedsiębiorców. One w tym okresie programowania są bardzo specjalistyczne. Więc mamy jedną linię na rozwój turystyki z programu Polski Wschodniej. Mamy też linię z tych regionalnych z regionalnego naszego programu, z FEWIM-u. Mamy na rozwój cyfryzacji. To jest na wymianę komputerów, na bezpieczeństwo cyfrowe, na technologii AI. Mamy pożyczkę ECO, czyli na termomodernizację. Mamy pożyczkę OZE. Mamy pożyczkę inwestycyjną z umorzeniem. Mamy pożyczkę regionalną. Więc tych instrumentów jest naprawdę bardzo dużo i każdy przedsiębiorca, który potrzebuje jakiejkolwiek inwestycji, powinien do nas przyjść albo zadzwonić, powiedzieć, czego on potrzebuje, co on chce sfinansować, więc znajdziemy odpowiedni instrument. Od września, może od sierpnia ruszy również dodatkowa linia, która już funkcjonowała, ale pieniądze się wyczerpały dla tych, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą. To jest projekt Wsparcie w starcie i tym razem będzie bardzo dużo pieniędzy, naprawdę bardzo dużo. My dla przedsiębiorców mamy obecnie 174 miliony złotych. To jest naprawdę dużo. Wprawdzie w perspektywie tych wielu lat w ramach pożyczek skierowaliśmy ponad 412 milionów złotych do 2800 firm, prawie z tego skorzystało. To jest ogrom, ale tych pieniędzy teraz jest jeszcze więcej. Jeżeli chodzi natomiast o pieniądze na szkolenia, to jest ta druga noga, taka mocno stojąca, oparte o bazę usług rozwojowych, refundację szkoleń i doradztwa, to mamy obecnie 3 projekty, które mają budżet 60 milionów złotych. 20 milionów już z tego wydaliśmy, ale jeszcze 40 jest. Więc 2 projekty dla przedsiębiorców to jest Fundusz Usług Rozwojowych 3. To jest nasza kolejna edycja warmińsko-mazurska, gdzie każdy przedsiębiorca może dostać 48 000 refundacji na szkolenia
mówimy o mikro, małych, średnich firmach, bo dużych firm z reguły nie finansujemy. Mamy też Akademię Menadżera HR, to jest z kolei ogólnopolski projekt, ale dla kadry menedżerskiej, kierowniczej i tu też jest jeszcze sporo pieniędzy. No i będzie ostatnia edycja w maju, ostatni nabór dla osób indywidualnych, ale też to jest bardzo ważne, bo każdy, kto gdzieś pracuje, nie zawsze to jest przedsiębiorca, czasami to są pracownicy szpitali, samorządów, nie tam, gdzie mamy firmę, a też podnoszenie kwalifikacji, kompetencji jest bardzo ważne w naszej pracy. I te pieniądze będą się powtarzały, tak? Także dla osób indywidualnych, jeżeli tych pieniędzy zabraknie, to od stycznia będzie kolejna edycja. Więc my jesteśmy ciągle w trakcie wydawania tych pieniędzy. Nie jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, że czegoś zabrakło. Wspomniała Pani o bazie usług rozwojowych, więc może przypomnijmy też widzom, czym jest ta platforma i do kogo jest skierowana. Baza usług rozwojowych to jest taki sklep internetowy ze szkoleniami. Szkolenia są z refundacjami. Każda firma szkoleniowa, która w taki sposób chce zarabiać pieniądze, że z jednej strony sprzedaje szkolenia, ale z drugiej strony część kosztów tego szkolenia pokrywa Unia Europejska, musi się w bazie usług rozwojowych zarejestrować. Platforma jest prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, więc oni pilnują jakości, a my pilnujemy tego, żeby szkolenie, które przedsiębiorca wybiera, rzeczywiście spełniało te wymogi określone w funduszach unijnych, więc każdy, jednoosobowa firma, mała firma, średnia firma może sobie z bazy usług rozwojowych wybrać szkolenie. Może to być szkolenie dla właściciela, może być dla pracownika. Każdy z firmy może pójść na inne szkolenie, więc to jest bardzo fajne źródło pieniędzy, bardzo potrzebne, bo my żyjemy teraz w takich czasach, że to podnoszenie kwalifikacji i kompetencji jest niezbędne, żeby firma funkcjonowała, ale my, żebyśmy też funkcjonowali na rynku pracy. Jeszcze przed pandemią odbyła się taka duża konferencja dotycząca kształcenia i mi tak utkwiło w głowie, że jeżeli przez 3 lata nie uczymy się niczego, to to, co umiemy, przestaje być aktualne. Więc ja to zawsze podkreślam i zawsze wszystkim mówię, nie da się w dzisiejszych czasach jechać na tym, czego się nauczyliśmy w szkole. My ciągle musimy odnawiać tą wiedzę, aktualizować ją, uczyć się nowych rzeczy. A teraz jeszcze w dobie AI, to naprawdę można się bardzo ciekawych rzeczy nauczyć, które ułatwiają pracę, upraszczają ją. Można szybciej pracować. To są wszystko bardzo potrzebne rzeczy. A pozostając jeszcze w tym temacie bazy usług rozwojowych, czy Państwa stowarzyszenie realizuje w tej chwili jakieś nabory? Tak, właśnie jesteśmy po naborze do Akademii Menadżera HR, ale te nabory się powtarzają przynajmniej raz na miesiąc albo raz na 2 miesiące, więc mamy tam jeszcze przynajmniej 200 miejsc, więc proszę się nie zrażać, że nabór na razie jest zamknięty. 27 maja mamy ostatni nabór dla osób indywidualnych w karierze przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze dla firm z Warmii i Mazur tylko i wyłącznie, tak zwany nasz FUR 3, Fundusz Usług Rozwojowych Warmińsko-Mazurski, to tutaj nabór jest non-stop otwarty. Zgłosić się można do nas przez taki system OSI, więc dosyć to jest łatwe. Można sobie w domu siedzieć, wypełnić formularz zgłoszeniowy, ale niestety trzeba załączyć dokumenty. I to muszę podkreślić, że w tym okresie programowania Unia Europejska absolutnie nie pozwala na oświadczenia. Przedsiębiorcy muszą wszystko dokumentować, przychody, stan zatrudnienia, a to jest nam bardzo potrzebne, po pierwsze do tego, żeby stwierdzić, czy firma rzeczywiście spełnia warunki, czyli jest w grupie mikro, małych albo średnich firm, czy jest firmą w dobrej sytuacji finansowej, więc to jest niezbędne, żeby się do tych projektów dostać. Ale z drugiej strony podkreślę, że to nie są trudne pieniądze. Są naprawdę bardzo łatwe pieniądze. Trzeba owszem się troszkę nad tym pochylić, ale to nie jest trudne. Więc jeżeli ktoś Państwu mówi, że musicie zapłacić bardzo duże pieniądze, żeby ktoś za Was wypełnił formularz, żeby skorzystać ze szkoleń albo żeby Wam wypełnił wniosek pożyczkowy, to zapewniam, że sami sobie Państwo z tym poradzicie. To są naprawdę normalne wnioski, w których większość rzeczy, które trzeba napisać, przedsiębiorca wie,
ale jeżeli nie wie, nie może sobie z tym poradzić, to u nas są konsultanci, którzy bezpłatnie pomagają te dokumenty wypełnić, tłumaczą zawiłości tych druków, tłumaczą, dlaczego coś ma wyglądać tak, a nie inaczej, jak wygląda później rozliczenie tych pieniędzy, żeby przedsiębiorca mógł sobie w głowie zbudować całą linię technologiczną i pozyskiwania i wydatkowania, żeby to nie było takie trudne. Więc bardzo zachęcam, pieniędzy jest bardzo dużo. Zapraszamy i jest jeszcze okazja, żeby z tych pieniędzy skorzystać, firmę rozwinąć. Mówi Pani, że są jeszcze pieniądze, to chciałbym Panią dopytać, jakie Państwo będziecie teraz w najbliższym czasie realizować projekty, które być może zainteresują przedsiębiorców? No, tak jak powiedziałam, już jesteśmy ciągle w trakcie 7-8 linii pożyczkowych, 3 projektów refundacji, ale za chwilę ruszy jeszcze jedna linia pożyczkowa, taki bliźniak tej, której mamy, regionalna. Właśnie wygraliśmy kolejny przetarg, więc czekamy na podpisanie umowy. I też jesteśmy w trakcie właśnie rozstrzygania przetargu na projekt Wsparcie w starcie, czyli te pożyczki dla rozpoczynających działalność gospodarczą, który się cieszy bardzo dużym powodzeniem, bo dotacji w urzędach pracy jest coraz mniej. I też jest teraz taka zasada, że jeżeli ktoś już raz kiedyś skorzystał z dotacji z Urzędu Pracy, to już drugiej dotacji nie dostanie. Więc mamy tłum na tym instrumencie, ale pieniędzy będzie bardzo dużo. My oczekujemy, że ten przetarg zostanie rozstrzygnięty gdzieś koniec sierpnia, początek września, bo to jest bardzo duży przetarg na całą Polskę i tych pieniędzy będzie naprawdę bardzo dużo. Więc warto poczekać i warto się na nie zaczaić. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W 2021 roku dzięki wsparciu z funduszy REACT-EU ponad 10 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce otrzymało pomoc finansową. To aż o 35% więcej niż w roku poprzednim. Środki te pomogły przedsiębiorstwom przetrwać kryzys oraz inwestować w innowacje i rozwój. Szukasz formy wsparcia dla swojej firmy? Interesuje Cię, jak możesz wykorzystać fundusze europejskie, by rozwinąć swoje przedsiębiorstwo? Wejdź na portal Funduszy Europejskich i w specjalnej wyszukiwarce znajdź program dostosowany do Twoich potrzeb. Fundusze REACT-EU przyczyniły się do zwiększenia liczby miejsc pracy w Polsce. To jest fakt. REACT-EU to specjalny program finansowy Unii Europejskiej, który został uruchomiony w 2020 roku w odpowiedzi na skutki pandemii. Jego celem jest wsparcie krajów członkowskich w odbudowie gospodarki, a także wzmocnienie ich systemów ochrony zdrowia, wspieranie zatrudnienia i pomoc najbardziej dotkniętym branżom. Polska otrzymała z tego programu znaczące środki finansowe, które były skierowane na priorytetowe działania. Dzięki funduszom REACT-EU wiele przedsiębiorstw mogło utrzymać swoją działalność, a także zachować dotychczasowe i stworzyć nowe miejsca pracy. Wsparcie to było kluczowe w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.